Poznaliśmy już wiele możliwych aspektów wpływu czynnika ludzkiego na wzrost i rozwój gospodarczy. Są to procesy demograficzne, ich struktura, określające, jak kształtuje się rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie. Kapitał ludzki, czyli nagromadzona w ludziach wiedza, zdrowie, umiejętności pozwalające im na bycie produktywnymi, wpływa na procesy demograficzne. Kapitał społeczny zwieńcza nasze rozważania, ukazując perspektywę bardziej socjologiczną, zwracając naszą uwagę na procesy grupowe, które również mogą oddziaływać na rozwój. Lida Hanifan jako pierwsza w 1916 roku zwróciła uwagę na to, że sąsiedzka współpraca zmniejsza koszty, ułatwia wytwarzanie dóbr i generowanie przychodu. W końcu XX wieku James Coleman i Robert Putnam, a później Pierre Bourdieu i Francis Fukuyama podjęli to zagadnienie. W ten sposób pojęcie kapitału społecznego z obszaru socjologii i politologii przedostało się na grunt zarządzania ekonomii wraz z definicją. Kapitał społeczny to te cechy organizacji społecznych, takich jak sieci, układy jednostek lub gospodarstw domowych oraz powiązanych z nimi norm i wartości, które kreują efekty zewnętrzne dla całej wspólnoty. Okazało się ono także kluczowe dla ekonomistów rozwoju, którzy zaczęli się zastanawiać, jak jakość relacji w grupach społecznych, społeczeństwach może decydować o rozwoju gospodarczym. To ważny zwrot w myśleniu o ekonomii i procesach rozwoju. Poszukiwania ich źródeł nie w logice indywidualnych wyborów na rynku, ale w procesach grupowych i społecznych. Kapitał społeczny to jednocześnie dobro prywatne i publiczne, gdyż obejmuje sobą nie tylko kompetencje społeczne umożliwiające jednostce wejście w relacje z innymi, ale i dobro publiczne, tak zwane zaufanie społeczne, które budujemy i z którego czerpiemy wszyscy. To ono sprawia, że bez obaw zwrócisz się do kogoś o pomoc i zazwyczaj ją otrzymasz, że zgubiony portfel zostanie ci odniesiony. W Nowej Zelandii, czego doświadczyłam podczas mojego tam pobytu, policja musi wręcz nakłaniać swoich obywateli do zamykania samochodów, zamieszczając odpowiednie wywieszki, gdyż najwidoczniej właściciele ufają współziomkom. Na koniec pytanie do Ciebie. W jakiej relacji stoi kapitał ludzki i społeczny? Czy skupienie się jedynie na wzroście edukacji, pojmowanej jedynie jako źródło ścisłych kompetencji dającym jednostkom korzyści czy przewagę na rynku, nie odbywa się kosztem kompetencji społecznych, zaufania do innych, współpracy? Czy nie należałoby oprócz kompetencji matematyczno-czytelniczo-przyrodniczych uwzględnić jeszcze bardziej kompetencje społeczne? Czy spadek dzietności związany z tym fakt, że wychowujemy się jako jedynacy, nie ogranicza nas w osiąganiu kompetencji społecznych? Czy znajdziemy na to potwierdzenie w danych? Przyjrzyj się danym i zdecyduj.